dobry. Drugi dzień targów FESPA Global Print Expo zaczynamy na stoisku firmy Elitron. Jest ze mną Grzegorz Błaszkowski z firmy LFP Industrial Solutions. Cześć Grzegorzu. Cześć Aniu. Elitron to firma o 30-letniej tradycji, aczkolwiek wyrosła z tradycji rodzinnych. Tak jest, potwierdzam. Właściciel firmy założył ją 30 lat temu, zaczynając od produkcji maszyn do obróbki skór, ponieważ jak wiemy Włochy słyną z gazety skórzanej. Następnie firma rozwijała się poprzez maszyny do działu automotive, do obróbki mebli skórzanych i tapicerowanych, a kończąc oczywiście na najbardziej dzisiaj wymaganej branży, a więc branża opakowań i wiskomowa. Wiadomo. Co przywieźliście ze sobą na tegoroczne targi FESPA? Oprócz podstawowego stołu za moimi plecami Spark, mamy z sobą nasz prawdziwy cukierek, klasę E, w naszych stołach tnących. Jest to stół SDC 3220, który jest przygotowany w dwóch opcjach. Na froncie mamy system przygotowany do skięcia typu roll to roll. Stół jest złożony z konwejer, a więc po naszemu pas transmisyjny, który pozwala materiałowi się przesuwać na część roboczą. Natomiast w przypadku drugiej części stołu mamy przygotowany system Kumula, a więc jest to urządzenie do odbioru materiałów sztywnych typu kartony, tektura falista, która po obróbce zostaje idealnie ulokowana w równy i ładny stos, który następnie operator może odebrać i przewieźć dalszej obróbki. Co wyróżnia ten stół na tle konkurencji? No, pierwszą sprawą, najważniejszą jest system podsysu. Jesteśmy firmą, która może się pochwalić największą ilością stref podsysu. W tym wypadku ten stół posiada ich aż 40, co oznacza, że możemy zaoszczędzić energię, zredukować hałas, a jednocześnie system podsysu działa tylko w tym miejscu, w którym znajduje się obrabany materiał. Kolejną ciekawostką jest system Seeker Pro, czyli kamera nad nami, która pozwala nam zredukować pracę naszego operatora, ponieważ wychwytuje i rozpoznaje obrazy. Kolejną fajną rzeczą jest Video Projection System, który jest typem rzutnika i pozwala nam układać materiał do druku, przygotowywać go w sposób szybki, w sytuacji, kiedy on nie jest wydrukowany na materiale, a my chcemy ten obraz zobaczyć. No i rzecz najistotniejsza, wielofunkcyjna głowica tnąca, która może być wyposażona, tak jak w tym przypadku, w mocną frezarkę 3 kW, w nóż oscylacyjny, w nóż oscylacyjny pneumatyczny lub elektryczny, nóż wleczony, kamerę i wiele innych rozwiązań, w zależności od tego, jakie potrzeby ma nasz klient. Czy działa w branży wiskomowej, opakowaniowej, a czy może tnie tylko i wyłącznie materiały miękkie. Powiedziałeś, że to E-klasa. Dla jakiego rodzaju drukarni, dla jakiego rodzaju dostawców usług druku polecałbyś akurat to urządzenie? Po pierwsze, dla każdej firmy z branży opakowaniowej, która chciałaby produkować albo same próbki i opakowania testowe, lub dla krótkoseryjnych zleceń między 50 a 150 sztuk, kiedy nieopłacalna jest jakakolwiek produkcja na podstawie sztancy. W tym momencie czasami może być taka sytuacja, że klient w ciągu z dnia na dzień może otrzymać zamówiony materiał, szczególnie w gorącym okresie przedświątecznym, czy też w jakichś innych okazjach. Zdradziłeś mi wczoraj, że na grupę przywieziecie S-klasę, to prawda? Tak jest. Na grupę będzie S-klasa. Jest to nasza topowa maszyna Combo TAF. Po tak zwanej nowej modernizacji osprzętowej nie chciałem za dużo mówić, ponieważ do grupy zostało trochę czasu, a myślę, że nasi koledzy z Elitrona na pewno na swojej stronie internetowej będą chcieli troszeczkę więcej powiedzieć, odsłaniając pewien szczegółów tuż przed samą grupą. Zatem co, do zobaczenia na grupie. Oczywiście. Dziękuję.